Cześć, dzisiaj będziemy nagrywać test piłek plastikowych jednogwiazdkowych. Wybrałem piłki plastikowe w granicach cenowych $10. Tak, mamy piłki plastikowe Palio jednogwiazdkowe, Double Fishe oraz Rite C 729. I tak po pierwszym teście, badaniu organoleptycznym tego, jak piłki się będą zachowywały przy takim odbiciu i patrząc na to, czy są jakieś uskoki prostości, czy jest jajo, czy też nie, najlepiej wyszły 729, które ciężko dostać. Ciężko dostać naprawdę te piłki i dlatego pewnie tak są takie proste i będą popularne. Najgorzej wypadły Palio. Tam z Palio może były dwie w miarę proste, z tym, że te piłki w porównaniu do 729 najbardziej krzywa 729 tam i tak wychodziła bardziej prosta niż te najprostsze Palio. Natomiast Double Fishe tak pół na pół, 5 prostych, 5 krzywych. Palio no nie zdała egzaminu, niestety zbyt jajowata, zbyt wolna. Palio, no straszna wibracja, nie dość tego wolna, odbijając się od stołu jest po prostu kosmos. Muszę powiedzieć, że grałem dzisiaj Palio, tak? Palio. Grałem kilkoma, naprawdę muszę powiedzieć, że jak się trafi prostą, to można nią grać, ale jednak ciężko, są naprawdę jajowate. No uważam, że za delikatne, lżejsze, tak mi się wydawało, jak grałem, lżejsze były, nie? Jest dosyć lekką piłką, krzywą, no ogólnie jest dosyć słabą piłką, jeżeli miałbym porównywać do innych jednogwiazdkowych. Jednogwiazdkowymi Palio grało się naprawdę fatalnie, piłki były krzywe, jajowate, porównując do normalnych celuloidów grało się zupełnie inaczej, to był zupełnie inny tenis, uważam, że gra się słabo i nikomu ich nie polecam. Double Fish troszkę lepszy, mimo to jeszcze za wolna. No myślę, że to takie gry rekreacyjne jak najbardziej, ale na poziomie powiedzmy turniejowym nie zda egzaminu. Double Fish o wiele lepiej ze względu na odbicie. Bezpośredni kontakt
ze stołu jest bardziej wyczuwalny i bardziej intuicyjny. Tu miałem fajną piłeczkę, naprawdę bardzo się przyjemnie grało, a dzisiaj tak jakaś trochę była chyba krzywa, trafiłem, ale mianowicie też mi się wydaje, że jest do gry wolniejszej. Jak ja gram rotacyjnie, to trochę mi bardziej nie pasuje. Wolałbym to 7-2-9. Double fishe podobnie jak piłki palio też były dosyć krzywe, były lekkie, ale one już były chyba ze szwem i to je trochę odróżniało, ale też nie były jakościowo dosyć dobre. Jeśli chodzi o double fishe, piłki były twarde. Uważam, że były całkiem zbliżone do piłek celuloidowych. Grało się jak na to cenę bardzo fajnie. Tak, 7,92, jak najbardziej dosyć szybka, stosunkowo szybka, nie aż tak szybka jak powiedzmy butterfly różowy, ale można nią spokojnie można nią rozegrać fajne mecze i Piłeczkami 7,29 grało się najlepiej. Szybkie ataki można było stosować, także są dobre. No 7,29 najlepszej jakości piłeczka z tych trzech. Moim zdaniem najbardziej okrągła. No i w miarę porównywalna szybkością do lepszej klasy plastików. Odnośnie 7-2-9 to naprawdę można powiedzieć, to jest piłka bardzo fajna, nawet lepiej mi się nią grało zdecydowanie niż Butterfly'a, tą z czerwoną, tą profesjonalną, tam po 6 ileś złotych. G40 zdecydowanie mi się tą lepiej grało, co prawda lekko wolniejsza, lżejsza, ale zdecydowanie fajniejsza. Piłka marki Friendship moim zdaniem była najbardziej zbliżona do piłki DHS jednogwiazdkowej z tych wszystkich, które testowaliśmy. No jest to piłka powiedzmy w miarę dobrym poziomie. Friendshipami jednogwiazdkowymi grało się podobnie jak fishami. Jest to bardzo fajna piłka treningowa. Za taką cenę myślę, że będzie miała sens. Jeśli chodzi o piłki trzygwiazdkowe, grałem 3 piłkami. Grałem DHS-em, grałem Butterflyem i grałem piłką Yasaką, grałem trzygwiazdkową. Jeśli chodzi o porównanie tych 3 piłek do tych, których trenowaliśmy, uważam, że wbrew pozorom piłka Fish była najbardziej podobna, była po prostu najbardziej sztywna. Gdzie grało się najszybciej, najmniej rotacji. Na ten sezon dopuszczone są do grania tylko piłki bezszwowe, bezceluloidowe i w tym momencie mało jaki producent jeszcze wydał takie piłki do sprzedaży. Szukaliśmy alternatywy, która zapewniłaby możliwość grania na treningach czymś tańszym, ale podobnym.
Jak widać, każdy zawodnik miał jakieś inne odczucia i każdemu te piłki inaczej pasowały. No, czopiarzom, którym pasowały krzywe piłki Palio, no to tego już nie komentuję. Piłki Friendship były najbardziej przyjemne dla większości zawodników. Są to piłki bezszwowe także, które mają fajne czucie, bardzo zbliżone do tych nowych generacji plastików, bo one też siadają na stole i można grać naprawdę mocno do przodu z nich. Piłki od Butterfly'a są bardzo drogie i jakość odbijania nimi jest zupełnie inna niż pozostałych producentów, którzy także produkują G40. Największym minusem, mankamentem tych piłek jest to, że jeżeli odbijemy od kantu rakiety lub uderzymy w kant stołu taką piłką, to ona od razu pęka. Już jest po graniu, już jest koniec jakiejkolwiek dalszej zabawy tą piłką, bo ona momentalnie przepławia się na pół. Według artykułów wydanych przez ITTF czołówka zawodników światowych była bardzo niezadowolona z tych nowych piłek, tylko 5% zawodników była za tym, aby grać tymi piłkami. Wiadomo, że najwyższe ligi będą musiały grać nowymi G40 czy D40, czy też chińskimi S40, jednak będzie to problematyczne dla niższych lig. Co się stanie z pozostałymi niższymi ligami, zadecydują okręgowe związki tenisa stołowego. Na pewno każdy przestawi się z czasem na nowe piłki, jednak odczuje to nasz portfel. Zmiana piłek także generuje zmianę sprzętu, ponieważ jakościowo te piłki inaczej się odbijają i jeżeli mamy dobrze dobrany sprzęt pod celuloidy, on nie będzie się tak samo zachowywał pod piłki plastikowe i będzie na przykład trzeba go delikatnie przyspieszyć, żeby otrzymać ten sam efekt. Jeżeli znacie świetnie jakiś język obcy, to możecie wspomóc kanał poprzez tłumaczenie napisów. Link do tłumaczenia znajdziecie na dole. Zapraszam za tydzień, subskrybujcie, łapki w górę oraz komentujcie, jeżeli macie jakieś pomysły na to, co jeszcze mielibyśmy nagrać.